Dzień dobry wszystkim. Dziś chciałem z Wami podzielić się tematem rolki czy narto. Moje doświadczenie w tej dziedzinie sięga prawie dekady, więc pozwólcie, że przedstawię Wam moje przemyślenia. Zaczęło się jesienią prawie 10 lat temu jako zapalony rolkarz, łyżworolkarz. Stanąłem przed wyzwaniem, jak kontynuować treningi, gdy warunki atmosferyczne stają się coraz mniej sprzyjające. Właściwie odkryłem nartorolki terenowe Skype, model V8 Lift Cross wtedy, aktualnie wycofany z produkcji. Zacznijmy od kwestii bezpieczeństwa. Osoby, które chciałyby jeździć na rolkach czy nartorolkach, ale nigdy tego nie robiły, domyślam się, boją się upadku, stłuczeń, złamań, bo niestety śniegu nie ma. Stawiam pytanie, rolki czy nartorolki? Które będą bezpieczniejsze? Nartorolki. Dlaczego? Bo nartorolki mają stosunkowo mocno wysunięte koło przednie przed początkiem buta i tylne koło sporo za końcem buta. Daje to dużą pewność, że niebezpieczeństwo upadku do tyłu na potylicę czy łokcie, dłonie, ze względu na to, że rolki odjechały, bo błędnik na chwilę się rozleniwił, jest praktycznie niemożliwe. Tutaj zwrócę uwagę, że początkujący użytkownik zwykłych rolek właśnie najczęściej zaraz po zatrzymaniu ląduje na pupie, łokciach i dłoniach. Na tylnych częściach ciała. Drugą obawą początkującego jest to, że coś, jakiś brak uwagi, jakiś zlekceważony kamyk, patyk zatrzyma jego jazdę, koło i tym samym wyprowadzi z równowagi, doprowadzi do upadku. Kolejna kwestia to hamowanie. Rolki czy nartorolki? Znowu nartorolki. Nauka hamowania na rolkach jest trudna, niełatwa. Sporo osób, które zaczęły jeździć, radzi sobie do przodu, ze skrętami, nawet przekładanką, ale z hamowaniem gorzej. Trzeba sporo czasu poświęcić na hamowanie. No przecież hamowanie to bardzo ważny aspekt. Kontrola prędkości to bezpieczeństwo, brak kontroli niebezpieczeństwo. Wspomniałem, że na nartorolkach jest łatwiej, ale co to znaczy? Pokażę i dopowiem. Jak wiele sportów uprawiam, tak wielu hamowanie jest tym trudniejszym elementem jak sama jazda. Na nartorolkach jest na odwrót. Hamowanie jest łatwiejsze jak sama jazda. Tutaj, aby zahamować, należy zrobić swoisty przeprost w kolanach. Gdy hamulec jest nisko nad kołem, ten przeprost wtedy jest jeszcze mniejszy. Robiąc przeprost, hamulec dotyka opony i tarcie jednego o drugie zatrzymuje użytkownika. Hamulec jest bardzo skuteczny, przez co bardzo bezpieczny. Kwestie bezpieczeństwa w dużej mierze na korzyść nartorolek. Przejdę teraz do kwestii zabawy, rekreacji. By dać Wam do wyobraźni, to powiem, że klientów do 25 lat na nartorolki prawie nie ma. Wyobrażam sobie, że wynika to z tego, że ta grupa użytkowników chce zabawy, rozrywki, ewolucji na sprzętach sportowych. Nie oczekuje zdrowego zmęczenia, utrzymania formy, ciastka do kawy bez wyrzutu sumienia. Dlatego tym, którzy oczekują zabawy, polecam rolki, łyżworolki. Tym, którzy chcą zdrowego wysiłku fizycznego, polecam nartorolki. Jakie są różnice? Rolki są na twardych, poliuretanowych kołach, więc na dobry asfalt. Nartorolki są na pompowanych kołach, na wszystkie nawierzchnie. Rolki ruszają przede wszystkim dolną część ciała. Nartorolki poruszają ponad 90% mięśni ciała. Jak długo trwa nauka? Trudno mi wypowiadać się za ogół, więc odniosę to w stosunku do siebie. Jak każdy sport, jak wszystko co nowe jest wymagające. Wydaje mi się, że jazda na rolkach, łyżworolkach ogólnie jest łatwiejsza, ale bardziej niebezpieczna ze względu na łatwość osiągania dużych prędkości i rosnącą wraz z tym nieprzygnywalnością. Niestety nie pomagają w tym hamulce, bo są słabe albo z długą drogą hamowania w tym rozpędzeniu. Nauka na nartorolkach jest nietrudna, ale podłożona w czasie. To znaczy trzeba sporo czasu poświęcić, aby mieć łatwość jazdy. Na pewno trzeba się nastawić na upadki, ale możesz mieć pewność, że nie będą one niebezpieczne jak na łyżworolkach.
jakie są efekty długoterminowe efekty poświęcenia nauki jazdy na jednym dźwigu. Jeżeli poświęcisz czas na rolki, to podejrzewam, że z czasem się znudzisz jazdą po tym samym odcinku drogi, albo przesadzisz, doprowadzisz do wypadku i to ci odbierze chęć jazdy. Potem fajnie jest umieć jeździć na rolkach, ale życiowo się nie przyda, bo jest to sprzęt, który pewnie nie zabierzesz ze sobą na wakacje, bo jadąc w jakieś nieznane miejsce, nie wiesz, czy tam nie będzie kocich łbów, albo zastromych zjazdów, albo piachu, który to jakby będzie zabierał, więc życiowo raczej będziesz to odstawiał, raczej będziesz na nie jak na tak. Ale że nie tylko wakacjami człowiek żyje, ogólnie rolki mogą jadć. Tym, że jest prędkość, że jest adrenalina, jazda na krawędzi, absolutnie tak, absolutna zgoda. Natomiast długoterminowo jazda na krawędzi często źle się kończy. Jeżeli sobie nie wyobrazisz tego tak pierwotnie, to z czasem to pewnie odczujesz. Długoterminowo wybierając rolki, jak już rozwiniesz swoje umiejętności do najwyższych możliwości, to później zostaje tylko i wyłącznie tor do szybkiej jazdy. Tylko. Natomiast jeżeli poświęcisz czas na naukę jazdy na rolkach, to pewnie nauka będzie trwała i przy założeniu, że będzie systematyczna, to w zamian otrzymasz trwałe umiejętności, super wydolność, zdrowy wysiłek nieobciążający stawów, unikalne umiejętności balansowania ciałem, praktyczne separacje, czyli umiejętności poruszania dołem bez wpływu na górę, bez zaburzania z drogi. Nie wiem, czy dobrze to mówiłem, ale myślę, że zrozumiecie. Długodystansowo trzeba się ruszać do końca życia. Trzeba się ruszać, jakiś sport trzeba wybrać, w coś trzeba zainwestować. Ja polecam zdecydowanie rolki terenowe, bo one naprawdę wszędzie się odnajdują. Z rana dla rozruchu, wieczorem dla oczyszczenia głowy, utrzymania formy i w mieście, i na wsi, i w dolinach, i w górach, cały rok. Łatwo je zabrać de facto wszędzie, ale fajnie, szybko się przemieszcza i w tłumie, i w lesie, i na szutrach, i nawet tam, gdzie na rowerze nie wolno. Nasze rolki terenowe wyposażone są w tą ruchomą piantę, jednokierunkowe łożysko, dzięki czemu można używać je klasycznie, czyli szurać jak na nartach i łyżwować jak natchniony de facto. Udało mi się wyrazić? Wiesz już, jakie są różnice? Chcesz zacząć? Pomogłem wybrać? Daj znać komentarz. Dzięki, cześć.